W ostatnim czasie w mediach zrobiło się coraz głośniej na temat powstania zespołu spod szyldu Red Bull w stolicy Polski. Media się nie myliły, powstanie nowego klubu na piłkarskiej mapie Polski stało się faktem. W internecie nie brakuje burzliwych dyskusji po tym, jak władze PZPN przyznały zespołowi Red Bull Warszawa licencję na grę w Ekstraklasie. Klub bez historii, który zniszczy polską piłkę. Każdy piłkarz, który wystąpi w tym klubie, stracił mnie szacunek. Do B-klasy z nimi. Duża kasa nie oznacza, że można wejść sobie od tak do najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju. Widząc te komentarze, zarząd Red Bull Warsaw wydał oświadczenie. Przez długi czas nie było jasne, na jakim stadionie klub będzie rozgrywał swoje mecze. Przez liczne wydarzenia organizowane na Stadionie Narodowym obiekt ten nie mógł być brany pod uwagę. Z opcji wypożyczenia stadionu przy Łazienkowskiej nie zgodziły się władze Legii, a gdy wydawało się, że wszystko jest już uzgodnione i Red Bull Warsaw zawita do Częstochowy, przedstawicieli klubu przegonił jakiś osobnik w niebieskiej kurtce. Koniec końców klub dogadał się z miastem Gdańsk i to na stadionie Lechii swoje mecze w pierwszym sezonie będzie rozgrywała nowa drużyna w Ekstraklasie. Także zaczynamy nową przygodę w karierze menadżera w FC24, tym razem tworzymy własny klub o nazwie Red Bull Warszawa i dodajemy go do Ekstraklasy za Puszczę Niepomice. Wybieramy naszego największego rywala i tutaj moglibyśmy wybrać wszystkie kluby z Ekstraklasy, ale możemy wybrać tylko jeden. Także wybieramy Legię, z którą to będziemy rozgrywać derby stolicy. Nasze stroje wyglądają następująco, jeżeli chodzi o barwy, to zainspirowałem się tutaj innymi klubami spod szyldu Red Bull. Stworzyłem herb naszego zespołu, a stadion to oczywiście Arena Gdańsk. Będziemy zaczynać z jednogwiazdkową oceną zespołu. Wiek składu to bardzo młody, budżet transferowy ustawiony na 10 milionów euro. Oczekiwania zarządu mamy tutaj ustawione na własne, sukces krajowy najwyższe, sukces międzynarodowy niskie, finanse bardzo niskie, ekspozycja marki wysokie i rozwój młodzieży średnie. Tak prezentują się nasi zawodnicy, mamy tutaj kilku piłkarzy ocenionych na 70 overalla, ale reszta jest średnia, także będziemy mieli co robić. I zanim przejdziemy do przedstawienia trenera naszego klubu, to chcę tutaj uzasadnić pierwsze tą decyzję. Bo wybór nie był tutaj wcale przypadkowy, musimy poprawić wizerunek naszego zespołu. I trenerem Red Bull Warszawa zostaje Adam Nawałka. Mam nadzieję, że uda mu się polepszyć postrzeganie naszego klubu przez kibiców polskiej piłki. Tiki Taka będzie naszą koncepcją taktyczną, chcemy być klubem, który będzie grał widowiskowo, także wybór nie mógł być inny. Zatrudniamy potrzebnych nam trenerów i muszę powiedzieć, że ta kariera nie będzie wcale taka łatwa, a już tłumaczę dlaczego. Piłkarzy możemy kupować tylko z klubów z nazwą Red Bull, a w grze mamy dostępne tylko 3 takie kluby, są to zespoły z Lipska, Salzburgu i Nowego Jorku. Ta zasada będzie tyczyła się tylko kupowania piłkarzy, także na wypożyczenia możemy sprowadzać zawodników z innych klubów. Możemy również oferować kontrakty wolnym zawodnikom, a tylko raz na sezon możemy sprowadzić piłkarza z obojętnie jakiego klubu. Przechodzimy do głębi naszego zespołu, jak widzimy najlepszymi zawodnikami, których mamy jest tutaj Krupa, Torres, Malinowski oraz Wilk. Zmieniamy formację składu na 4-4-1-1. I jak się okazuje, nie mamy typowo bocznych obrońców, także musimy tutaj zmienić pozycję naszym piłkarzom. I tak by wyglądał obecnie nasz skład, ale zanim zrobimy jakieś wzmocnienia, przejdźmy do celów na ten sezon. Rozwój młodzieży jest średni, także jakoś specjalnie nie będziemy się tym zajmowali. Ale ekspozycję marki mamy jako wysoki priorytet i będziemy musieli uzyskać 10 meczy z co najmniej jedną strzeloną bramką w meczach wyjazdowych. Oraz będziemy musieli ściągnąć do pierwszego zespołu jednego kluczowego piłkarza grającego na pozycji napastnika. Sukcesów międzynarodowych oczywiście nie mamy ustawionych, bo jak na razie w europejskich pucharach nie gramy. Ale na sukcesach krajowych będziemy musieli się skupić, co prawda cele krótkoterminowe nie są jakoś wygórowane, ale w ciągu 4 sezonów zarząd wymaga od nas wygrania ligi. Nasza szkółka juniorów nie wygląda jakoś specjalnie, także będziemy musieli się na tym skupić, ale może nie od razu. Przejdźmy do wyszukania wolnych zawodników, którzy mogliby wzmocnić nasz skład, ale raczej skupimy się tutaj na realnych transferach, także żadnego zawodnika z Meksyku nie zobaczymy. Zerknijmy do Red Bulla z Nowego Jorku, czy tam są jacyś piłkarze, którymi możemy się zainteresować. I Juan José Mina wykazuje wysoki potencjał, także dodajemy go sobie do listy życzeń. I z Tolkienem postępujemy również tak samo. Zaglądamy do Salzburgu i tam jest już więcej ciekawych piłkarzy, których dodajemy do obserwacji.
W sieci scoutów mamy dostępnego jednego skauta, ale jakoś niespecjalnie wysoko ocenionego. A lepsi skauci to już koszt wysokich pieniędzy, także jak na razie zostaniemy przy naszym Polaku. Dostaliśmy zaproszenie na turniej przedsezonowy, wybieramy ten, w którym to możemy zarobić najwięcej. I przed startem sezonu zagramy kolejno z Veroną, Fleetwoodem i Empoli. A początek Ekstraklasy zapowiada się niełatwy, bo gramy pierwsze u siebie z Rakowem, a później podejmujemy Legię na wyjeździe, także do tego momentu pasuje zrobić jakieś wzmocnienia. I dostaliśmy raport od skauta na temat Jakuba Piotrowskiego, który jest oceniony, jak widzimy, na 68, także możemy przejść do negocjacji kontraktu z Polakiem. Negocjacje przebiegły pomyślnie i Piotrowski zostaje naszym nowym piłkarzem, a zarząd się cieszy. Dodajemy go do pierwszej 11, wygląda teraz to już zdecydowanie lepiej. Symulujemy pierwszy mecz w turnieju z Weroną i wygrywamy 2-0 po bramce Barana i Wilka. Dowiadujemy się, że Jakub Brabec jest oceniony na 74 overalla, także jak najszybciej musimy zaproponować mu kontrakt. Czech akceptuje nasze warunki i mamy solidne wzmocnienie w linii obrony. Symulujemy drugi mecz w turnieju i wygrywamy po raz kolejny, tym razem 2-1, a Brabec z golem w debiucie. Pora na ostatnie spotkanie i remisujemy 1-1 z Empoli, a turniej kończymy na trzecim miejscu bez porażki. Nasz młody bramkarz odchodzi na roczne wypożyczenie i dostajemy końcowe raporty na temat naszych piłkarzy z listy życzeń i większość pewnie przewyższa nasz budżet transferowy, ale ten Mina jak na 18 lat wygląda dość ciekawie. Nasi skauci są dostępni, także możemy zlecić obserwację innych zawodników i udajemy się do Lipska, gdzie na kilku piłkarzy możemy zawiesić oko. Jako że w celach mamy sprowadzić jednego kluczowego napastnika do pierwszej 11, to podejrzewam, że Krzysztof Piątek byłby strzałem w dziesiątkę i jego również zaczniemy obserwować. Zobaczymy również, ile overalla ma aktualnie Arkadiusz Reca i przechodzimy do pierwszego pojedynku w Ekstraklasie. Na własnym stadionie podejmujemy Raków, symulujemy ten mecz i przegrywamy na inaugurację 2-1. Dostajemy ofertę transferu Wilka, ale ją odrzucamy i niektórym naszym piłkarzom kończą się kontrakty, także je musimy tutaj przedłużyć. Czas na derbowe starcie z Legią, które również przesymulujemy i przegrywamy w tym pojedynku 3-1. Wiemy już, że Arkadiusz Rece jest oceniony na 72, na tyle samo co Krzysztof Piątek, którego postaramy się wykupić. Oferujemy jego klubowi 2 800 000 euro i oni się zgadzają. Jeszcze szybka negocjacja kontraktu z samym Krzyśkiem i mamy nowego, solidnego napastnika w składzie. A tak wygląda nasza 11. Przez transfer Krzyśka byłem zmuszony zmienić tutaj ustawienie na 4-4-2. Po naszych piłkarzy zgłaszają się kluby z ofertami wypożyczeń, także każdą taką ofertę rozważamy i przechodzimy do kolejnego meczu w Ekstraklasie. Gramy ze Stalą Mielec i w końcu wygrywamy 2-1. Wolnym zawodnikiem jest Węgier Kalmar i jemu zlecimy obserwację, a z naszego klubu odchodzi kilku zawodników na roczne wypożyczenie. Symulujemy kolejny mecz, tym razem z Radomiakiem i przegrywamy 2-0. Krupa odchodzi z naszego klubu na 12 miesięcy do Zagłębia, a my poznaliśmy już ocenę ogólną Kalmara oraz Labrowicia, który jest oceniony na 74 i nie muszę dużo tutaj mówić, bo na bramkę będzie to solidne wzmocnienie, także negocjujemy z nim kontrakt i on akceptuje nasze warunki, także mamy nowego golkipera. Pora udać się do Nowego Jorku, żeby zaproponować Red Bullowi wykup Miny i udaje nam się go wykupić za 2 450 000 euro, także jeszcze tylko negocjujemy z nim kontrakt i Kolumbijczyk zostaje nowym piłkarzem RB Warszawa. Negocjujemy kontrakt z Kalmarem, który zgadza się na obniżenie swoich wcześniejszych zarobków i Węgier przychodzi do nas jako nowa gwiazda. Gilet odchodzi do Śląska na roczne wypożyczenie i tak prezentuje się nasza aktualna 11 po wzmocnieniach, a my przechodzimy już do kolejnego meczu w Ekstraklasie, który przegrywamy 2-1 z Zagłębiem Lubin. W kolejnym starciu podejmujemy na wyjeździe Ruch Chorzów i remisujemy 1-1 po bramce Kalmara. Następny mecz przegrywamy 2-1 z Koroną, Baranowi zmieniamy pozycję na lewego obrońcę i przechodzimy do meczu ze Śląskiem Wrocław, który wygrywamy w końcu 2-1. Przechodzimy do kalendarza i poprzez szybką symulację przenosimy się do końca pierwszej rundy
I po 17 kolejkach tabela prezentuje się w następujący sposób. Legia Warszawa dopiero na 10. miejscu, także słabiutko. A my zajmujemy 6. lokatę i do 3. ruchu tracimy tylko 3 punkty. W najlepszych strzelcach z naszych piłkarzy mamy dopiero na 11. miejscu Krzysztofa Piątka z 7 bramkami. Najlepszym asystentem jak do tej pory jest Issak, a oto lista bramkarzy z największą liczbą czystych kąt. Podpisujemy kontrakt z 16-letnim Jerzym Kaczmarkiem i pomimo, że aktualnie ma 55 overalla, to przenosimy go do drużyny seniorów, ale zlecimy mu zmianę pozycji na ofensywnego pomocnika. Kontuzji na 3 miesiące doznał Miranda, także robimy zmiany w składzie i lecimy dalej z symulacją aż do 1 stycznia. Za grudzień zostaliśmy nagrodzeni nagrodą dla najlepszego menadżera miesiąca. Adrianowi Torresowi za pół roku wygasa kontrakt w naszym klubie, także szybko oferujemy mu nowy. I tak patrzę, a Tolkien zmienił klub na Gironę, także niestety w tym sezonie nie będziemy mogli go sprowadzić, bo nie jest już piłkarzem klubu spod szyldu RB, a ten limit transferowy wykorzystaliśmy na początku sezonu, sprowadzając Krzysztofa Piątka. Próbowałem jeszcze Gironie zaproponować wypożyczenie Tolkiena, ale niestety się nie zgodzili. Ale mamy jeszcze kilku innych zawodników wykazujących wielki potencjał grający w klubach Red Bulla, także ich dodajemy do obserwacji. I zaobserwujemy również 30-letniego Węgra Slotanadża, który aktualnie jest wolnym zawodnikiem. Przed nami czekają nas 2 pojedynki ze Śląskiem Wrocław, jeden w lidze, drugi w pucharze. W tabeli Ekstraklasy mamy 5-punktową przewagę nad Śląskiem, zatem przechodzimy do meczu z nimi. I mecz ligowy kończy się naszą wygraną 2-1. Ale przed nami jeszcze mecz w Pucharze Polski, zatem symulujemy i wygrywamy pewnie 3-0 po hat-tricku Krzysztofa Piątka. W następnej rundzie w Pucharze zmierzymy się z drużyną Zagłębia Lubin, ale w międzyczasie czeka na nas jeszcze mecz z Koroną Kielce. Spotkanie z Koroną remisujemy 1-1, a w 1/8 Pucharu wygrywamy z Zagłębiem i awansujemy do ćwierćfinału. Kończy się ostatnia godzina zimowego okienka transferowego i dostajemy raport od skauta na temat wypatrzonego Węgra przez nas i dowiadujemy się, że ma aktualnie 69 overalla. Przed nami derby Warszawy, czyli mecz z Legią. I jak popatrzymy na tabelę, to wiemy, jak bardzo jest to ważny mecz dla nas, bo różnica między nami 6. a 4. Legią wynosi tylko 1 punkt. A więc przechodzimy do derbów z Legią. Tak wygląda nasza 11 na ten mecz, a to już skład naszego rywala. Mecz tyle co się zaczął, a Josue już groźnym faulem atakuje Krzysztofa Piątka, ale arbiter nie wyciąga nawet żółtej kartki. Krzysztof Piątek dobrze wypuszcza teraz Kaczmarka. Kaczmarek odgrywa do Piątka, ten schodzi na prawą nogę i strzela bramkę, dając nam prowadzenie w tych derbach. Kolejna akcja naszej drużyny. Widas zagrywa do Piątka, ten w polu karnym, ale uderza wprost Tobiasza. Tym razem akcja legionistów. Gual na lewym skrzydle zagrywa do Pekharta, ten odgrywa do Wszołka, który strzela i trafia w słupek i ten słupek nas ratuje od straty bramki. Znowu Legia, tym razem Josua dośrodkowuje na pole karne, piłka ta trafia do Diasa, jeszcze Legia w naszym polu karnym i Gual strzela, ale dobrze nasz golkiper. Po pierwszych 45 minutach prowadzimy 1-0, a drugą część spotkania zaczynamy od akcji naszego zespołu. Piątek zagrywa do Kalmara, który wykorzystuje tą sytuację i podwyższa na 2-0. Kaczmarek teraz z łatwością wbiega w pole karne Legii, strzela, ale broni to Tobiasz, lecz sytuacja dalej się toczy, piłka trafia do Piątka, a ten strzela drugiego gola w tym meczu. I przyszła pora na zmiany w składzie. Nasi piłkarze są osłabieni, także musimy dać im odpocząć i wykorzystujemy pełny limit zmian. Patrzymy dalej, co dzieje się w meczu, a Kapustka zagrywa teraz dobrze do Patryka Kuna, który strzela bramkę na 3-1 i zmniejsza straty Legii. Rusza z akcją teraz nasz rezerwowy na lewym skrzydle. Baran z łatwością mija Jędrzejczyka. Wbiega w pole karne i jak to się zakończy? Piłka trafia do Wilka, a ten stawia kropkę nad i w tym meczu i wygrywamy 4-1. Tak zakończyło się to spotkanie, także wynik zdecydowanie na plus. To statystyki tego meczu, a Krzysztof Piątek został oceniony na dychę.
Tak wyglądają pary ćwierćfinałowe w Pucharze Polski. My mierzymy się z Widzewem, symulujemy to spotkanie i wygrywamy 2-1. A przed nami starcie z aktualnym liderem Ekstraklasy, Rakowem Częstochowa. A po tabeli łatwo wywnioskować, że jeżeli chcemy walczyć o mistrza, musimy tutaj zgarnąć pełną pulę. Przechodzimy do symulacji, dzielimy się punktami, bo remisujemy 0-0. Jako że nasi zawodnicy z meczu na mecz są coraz bardziej osłabieni, to musimy im zwiększyć skupienie na kondycji. I dostaliśmy raporty na temat naszych piłkarzy, którymi byliśmy zainteresowani. A ten 18-letni prawy skrzydłowy Holender z Lipska wygląda całkiem. 68 overalla, także być może w przyszłym sezonie spróbujemy go ściągnąć. Wchodzimy w kalendarz i symulujemy mecze aż do spotkania pucharowego z Radomiakiem. I na 2 kolejki przed końcem sezonu w Ekstraklasie już wiemy, że o mistrza w tym sezonie nie powalczymy. Strata punktowa do pierwszego Lecha wynosi 11 oczek, także wiemy, że nie mamy już szans. Ale różnice punktowe do innych klubów nie są już tak wysokie, także w dalszym ciągu możemy powalczyć o lepsze miejsce. Miranda wyleczył już kontuzję, także jego ustawiamy do pierwszego składu. I pierwszy mecz półfinałowy Pucharu Polski już zakończony. Lech wygrał z Piastem Gliwice 3-2, także jeżeli wygramy z Radomiakiem, to w finale zmierzymy się z Kolejorzem. Przechodzimy do symulacji, wygrywamy pewnie 3-0, także meldujemy się w finale. Nasz młody piłkarz Kaczmarek jest gotowy do ewentualnej zmiany pozycji na SPO, także to robimy i awansuje o overall wyżej. Symulujemy mecz ekstraklasowy z Krakowią, który wygrywamy 4-1, a ostatnim meczem w Ekstraklasie w tym sezonie będzie starcie z Lechem, a Kolejorz ma już zapewnionego mistrza Polski, także nie grają o nic, a my w dalszym ciągu możemy powalczyć o 4. miejsce. Przechodzimy do symulacji meczu z mistrzem i wygrywamy 0-1. I zobaczmy na tabelę Ekstraklasy po pierwszym sezonie i ostatecznie kończymy na 5. miejscu, ale z pozytywów jesteśmy nad Legią, chociaż mamy tyle samo punktów. Krzysztof Piątek na 10. miejscu wśród najlepszych strzelców w lidze. Kalmar na 2. miejscu, jeżeli chodzi o najwięcej asyst. Chociaż nie wiem dlaczego nie jest na 1. miejscu, bo Isak ma też 9 asyst, ale ma o 2 mecze więcej. A Labrowicz został 2. najlepszym bramkarzem w lidze. A przed nami finał Pucharu Polski. W dalszym ciągu możemy powalczyć o trofeum w pierwszym sezonie, także to zróbmy. I mierzymy się oczywiście z Lechem Poznań. W ostatnim spotkaniu z nimi wygraliśmy 1-0, ale mecz meczowi nierówny, także zobaczymy jak będzie to teraz. A tak wygląda drabinka, która doprowadziła nas i Lecha do tego finału. Kolejorz wychodzi takim składem, a to nasza 11. Pierwsza akcja meczu. Isak już staje przed szansą w naszym polu karnym, ale dobrze interweniuje nasz bramkarz. Kolejny atak Lecha, tym razem Barry Douglas i niestety strzela bramkę i przegrywamy w tym finale 1-0. Kolejorz wciąż nie odpuszcza, tym razem Pereira w polu karnym i broni Labrowicz. Z rzutu rożnego Lech Poznań, piłka zagrana przed pole karne, strzał z dystansu i po raz kolejny nasz golkiper. Także do przerwy przegrywamy 1-0, no i co tu dużo mówić, fatalna pierwsza połowa w naszym wykonaniu i pora na zmianę w składzie. Za Piotrowskiego wejdzie Malinowski. I w końcu jakiś atak naszego zespołu, Wadis zagrywa do piątka, ale nie ma bramki i broni to golkiper Lecha. W dalszej części spotkania praktycznie nic już się nie działo, więc przegrywamy ten mecz 1-0 i to Lech wznosi kolejne trofeum w tym sezonie. To statystyki tego starcia, ale chyba najbardziej odzwierciedlą naszą grę oceny naszych piłkarzy. Przejdźmy do celów, które udało nam się spełnić w pierwszym sezonie. I z tych ważniejszych, czyli ekspozycja marki i sukces krajowy, spełniliśmy wszystkie oczekiwania zarządu, także i ocena naszego menadżera jest wysoka. Ligę Mistrzów wygrała FC Barcelona z Realem Madryt po rzutach karnych. W Lidze Europy Raków Częstochowa w grupie zajął 3. miejsce, a trofeum w tych rozgrywkach wzniosło PSG. W Lidze Konferencji Legia w grupie zajęła 3. miejsce, Raków odpadł już w rundzie wstępnej, a trofeum wygrał klub Brycz. Także to tyle w tym sezonie i to tyle również i w tym odcinku. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj subskrypcję, a na pewno będzie więcej materiałów z tej kariery. Zerknij również na inne materiały na kanale, które wyświetlą Ci się za 3, 2, 1. Won't stop till I wear the crown.